Cześć, w dzisiejszym filmie przedstawię wykonanie i montaż barierki ażurowej krok po kroku od podstaw. Jeśli spodoba Ci się film, wciśnij subskrybuj, daj łapkę w górę, zapraszam do komentowania, a teraz zapraszam do oglądania. Przygotowałem sobie stół roboczy z płyty meblowej grubości 2,5 cm, akurat taką miałem, do której przykręciłem listwy drewniane, które wyznaczają mi prostokąt, który muszę wyspawać, który będzie mi potrzebny do barierki. Ułatwia mi to pracę, tak żeby nie rozjechały mi się kąty proste i żebym zachował dokładnie takie wymiary, jakie potrzebuję przy mojej barierce. Mam już wyspawaną ramę w koło. Teraz układam wymyślony przeze mnie wzór. Wcześniej pozacinałem wszystkie elementy, tak żeby nie przedłużać filmu. Zanim przystąpię do spawania tych elementów, nawiercam otwory, do których będę później mocował elementy dębowe tej barierki. Pierwszy otwór wiercę wiertłem 10, drugi otwór wiertłem 6. Otwory zostały tak rozplanowane, żeby nie kolidowały z elementami, które znajdują się w środku ramy. Przystępuję do spawania ramy. Tam gdzie mogę, ściskam ściskami, po środku przykręcam listewki na wkręty 7, tak żeby rama przylegała ściśle do podłoża, tak żeby podczas spawania jak najmniej spawy go ściągały. Najpierw spawam punktowo, a później spaw ciągły. Jedna strona została wyspawana, teraz szlifuję te spawy i odwracam barierkę odwrotnie i spawam drugą stronę. Po wyspawaniu i wyszlifowaniu spawów przystępuję do szpachlowania. Szpachluję to uniwersalną szpachlą samochodową. Następnie szlifuję, odtłuszczam i nakładam szpachlę drugi raz i ponownie szlifuję. I tutaj mamy już przygotowane elementy stalowe barierki do malowania natryskowego. A teraz przystępuję do wykonania okuć do słupów dębowych. Rura kwadratowa 8×8 i taki sam słupek zamówiłem u stolarza. Również mam 8×8 cm słup drewniany. W dół rury kwadratowej wspawuję płaskownik z otworami. Taki akurat udało mi się kupić gotowy. Okucia są już gotowe. Czas zakuć je na słupy dębowe.
Zacinam słupki na głębokość 3 mm po wszystkich 4 stronach. Akurat to urządzenie mi na to pozwala, ponieważ mogę sobie ustawić tutaj głębokość cięcia. Teraz do akcji wkracza struk. Zbieram 3 mm z każdej strony, dlatego że rura kwadratowa właśnie ma ściankę 3 mm. Resztę dopracowywuję papierem ściernym, wielokrotnie przymierzam, aż w końcu okucie wskakuje w swoje miejsce. Słup nie został oczywiście zakuty do końca, do samego dna okucia. Pozostawiłem tam przestrzeń około 1,5 cm, tak żeby zmieściła się śruba mocująca okucie. A tutaj widzicie elementy dębowe, które wykonał dla mnie na zamówienie stolarz. 4 słupy dębowe 8×8, bo takie mam też zakucia, i poręcze 6×4 cm. Maluję je na 3 razy lakierem bezbarwnym i oczywiście za każdym razem matuję powierzchnię. I powoli przystępuję do skręcania barierki. 2 elementy dębowe dokręciłem już do mojego ażuru i teraz montuję to ze słupem. I skręcam ramę metalową ze słupem. I najkrótszy element mojej balustrady skręcony. I teraz skręcam ten dłuższy element, łączę ramę metalową z poręczą. Przykręcam na wkręty do drewna.
teraz mały patencik z gumką recepturką, zawijam na łepek wkręta i łatwiej jest mi to trafić w zagłębieniu w otwór. Barierka w całości skręcona została na roboczo postawiona, przymierzona, jak to będzie wyglądało. Odrysowałem miejsca, w których są słupy mocowania i w tych miejscach wyciąłem okrągłe otwory, bo takie mam tulejki. Tulejka jest to akurat środek złożyska. Koło tulejki jest panel wycięty szerzej, tak żeby podłoga mogła sobie pracować i moje zakucie będzie wspierało się na tej tulejce, gdzie mogę sobie pozwolić na mocne dokręcenie okucia, nie dogniatając przy tym podłogi. Tamte 3 okucia w oddali zamontowałem na jedną śrubę, ponieważ jest tam ta barierka bardzo stabilna, a tutaj, gdzie wydaje mi się, że jest narażona na niestabilność, zamontowałem na 4 śruby. I barierka została wstawiona na okucia i proszę bardzo, wskakuje w swoje miejsca i tak właśnie jest zamontowana ta barierka. W każdej chwili można ją do góry zdemontować, odkręcić okucia i wymienić podłogę. No i zostały jeszcze detale, zaślepki na otwory o średnicy Fi 10, tak żeby dodać estetyki. No i wyczekiwany efekt końcowy barierki ażurowej mojego wykonania. Jeśli spodobał Ci się film, zasubskrybuj mój kanał, to pozwoli mi się dalej rozwijać. Daj łapkę w górę i zapraszam na następne filmy.